Witam serdecznie. 21 sierpień 2024 rok. Jest bardzo późna godzina, to trzeba przyznać, bo 21, nie wiem kiedy opublikuję ten film, ale postaram się jak najprędzej. Nie zdążyłem zrobić właśnie najważniejszej rzeczy, czyli pełni na kosmogram naszej ojczyzny. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ to jest kosmogram naszej Polski i tutaj z ascendentem Lwa i descendentem Wodnika, Księżyc jest w Wodniku, Słońce jest w Byku i oczywiście są to punkty, które są bardzo istotne dla tej pełni. To też przyglądając się tej pełni, musimy zwrócić uwagę na bardzo ważne rzeczy. Te, które powiedziałem właśnie w tej chwili, ale najważniejszą rzeczą jest to, że Słońce jest w Lwie, a Księżyc jest w Wodniku. To, co już powiedziałem i powtarzam to, jak one sformułowane są. Po pierwsze, Słońce jest w pierwszym sektorze, czyli dokładnie barana. Księżyc jest tutaj w sektorze wagi. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że jeżeli patrzymy z punktu widzenia Słońca jako władzy też, a Księżyc jest po stronie wagi, to są negocjacje. Teraz w którą stronę pójdą te negocjacje, nie jesteśmy pewni, bo dlatego, że wszystko się dzieje w jakiejś historii. Pamiętajmy o tym, że jest Merkury nadal w retrogradacji i on wyciąga wszystko to, co było. Jest znerwicowane historią. Także w tym układzie także Saturn jest w retrogradacji, który jest egzaminem, i Neptun, który właśnie jest tym, co było kiedyś, i jednocześnie bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, które dążą do pewnej historii, którą nazywamy neptuniczną, czyli iluzją. Iluzja jest najtrudniejszą sprawą w całym naszym egzystowaniu. Mało tego, jeszcze do tego dochodzi retrogradacja Plutona. Ja już nie mówię o węzłach księżycowych, bo to jest zagadnienie zupełnie inne, bardziej duchowe, ale Chiron jest również w retrogradacji, więc właściwie wszystkie planety sięgają czasów minionych i wszystkich niezałatwionych spraw, i wszystko to łącznie, ponieważ pełnia ujawnia, nów wyjaśnia i pokazuje, czyli jest nów i jest tym, powiedzmy, że porodem, a pełnia jest tym już działaniem, które żeśmy popełnili w czasie tego okresu, ale nie wiemy, który nów bierze w tym udział, i ile było do tej pory pełni, a trzeba brać pod uwagę, że ta pełnia jest bardzo charakterystyczna z powodów dosyć istotnych, dlatego że trzeba brać pod uwagę, że ascendent jest w rybach i z Saturnem, i tutaj jest ascendent tej godziny. Mało tego, Słońce jest z Merkurem w koniunkcji, Księżyc naprzeciwko, ale także w tym też Wodniku znajduje się Pluton. Czyli wszystkie te planety są planetami historii, jakiej my znajdujemy się, jak to wpływa na działania. Oczywiście to by trzeba było mówić bardzo dokładnie, szczegółowo, na to nie ma czasu, bo to się robi na wykładach, ale tutaj trzeba Państwu pokazać, że królewska wiedza ma coś do powiedzenia i w ten sposób możemy też zabawić się w prognozy, które Państwo odrobią sobie w domu, gdzie przy poprzednim filmie
o właśnie tej pełni były daty wymienione i możecie sobie sprawdzić dokładnie, co się działo w waszych rodzinach, w waszym działaniach, czy były pozytywne, czy były negatywne i jak wyglądała wtedy perspektywa naszego życia, jak wyglądały konsekwencje właśnie tych pełni i to wszystko. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że tutaj jest Mars z Jowiszem, który reprezentuje właśnie nas i tą akcję, w którą stronę pójdziemy. Jowisz jest władcą Strzelca. Strzelec jest podróżami. Podróżami dokąd? Czy donikąd, czy też do wyższej świadomości, czy też w tym kierunku, gdzie zawsze podążali nasi rodacy, czyli za chlebem, czy też właśnie to jest uświadomienie naszej sytuacji, gdzie władca tego właśnie znaku to Merkury jest blisko Słońca i on też może brać pod uwagę. Możemy tu mówić różnie, ale wówczas Słońce wzmocniło Merkurego i Merkury w ten sposób wydaje w pewnym momencie świadomość jak najbardziej wyraźną. Dlatego też świadomość społeczna zaczyna tutaj kiełkować i to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że ta pełnia ma wiele do pokazania. A teraz spróbujemy wytłumaczyć, jak wygląda ta pełnia tutaj w tym wypadku, bo już żeśmy rozmawiali, że ona jednak jest, ascendent jest tutaj w sektorze, jakby nie było, Skorpiona, licząc od ascendentu po kolei i patrząc się w najciekawszą rzecz, że Słońce jest w pierwszym sektorze, to co żeśmy rozmawiali, Księżyc jest w 7. sektorze, ascendent jest w 8. sektorze i Saturn jest także w 8. sektorze i Neptun, który jest bardzo, bardzo dziwną planetą. A to trzeba przyznać, że Neptun robi obłudę w pewnych historiach i także tutaj Neptun jest w pierwszym sektorze tego działania. Także musimy zastanowić się nad każdym naszym krokiem. To nie jest wszystko, bo jeszcze ciekawszy jest moment tego wszystkiego, co nazywamy progresjami. Progresje są to taki nierzeczywisty system, który pokazuje Słońce co rok robi 1 stopień. Więc od 1966 Słońce nasze do 2024 roku przeszło swoją historię, którą świetnie znamy, chociażby ze szkoły czy z opowieści nie tylko naszych dziadków, ale wszystkich przodków, bo tutaj jesteśmy, mówimy tym językiem i żadnym innym i tak to wygląda. Co wynika z progresji? Progresje są to stan, który właściwie jest pobudzający, więc najbliższy właściwie Merkuremu. To trzeba przyznać, że Merkury jakby króluje progresją, ponieważ jest układem jakby nerwowym i psychicznym. I tutaj jest taka sytuacja, że my znajdujemy się w tej chwili progresywnie w rybach, czyli w tym miejscu. Mało, że w tym miejscu są ryby, to jeszcze dla samca Strzelca. Strzelec, czyli albo wiedza, albo też te dalekie podróże. I czy teraz tutaj sytuacja jest bardzo dziwna, bo musimy się zastanowić nad każdym naszym krokiem i nad każdą naszą wypowiedzią, w jaką stronę pójdziemy, w jaką stronę zrealizujemy ten nasz plan. Czy ten plan będzie tą podróżą, czy będzie tą intelektualną podróżą, czy też będzie tą podróżą, którą zaproponował nam Jan Paweł II w swojej encyklice
o podróżowaniu, czyli o wiedzy, o nauce, bo nauka też przez podróże nas kształcą i uczą nas, ale my ucząc się podróżujemy po księgach, po naszej historii i w ten sposób zdobywamy to, co jest najważniejsze. Wiedzę i świadomość tego, co żeśmy utracili i co musimy zdobyć. To jest bardzo trudne dla tych, którzy nie za bardzo chcą pojąć, że klucz do świadomości, do wiedzy jest właśnie ten Piotrowy. Aby go otworzyć, aby przejść pewną historię po to, żeby stworzyć i przeskoczyć tego Saturna, czyli tego egzaminatora, który nas zwraca nam uwagę, na co trzeba brać pod działanie, a Saturn, o dziwo, jest idealnie na osi i blisko naszego Słońca. Właśnie tutaj progresywny Saturn wszedł na nasze Słońce i egzaminuje nas w każdym momencie. Egzaminy niektóre już zdaliśmy, czyli przyjęliśmy ten moment, kiedy otworzyliśmy bramy swoje po to, żeby ratować życie innym. I zawsze tak robiliśmy historycznie i praktycznie i pod każdym względem. Jesteśmy zgodni z progresywnym naszym kosmogramem, co jest wielką rzeczą, mimo to, że Pluton wszedł do pierwszego sektora i jest i tam będzie, ponieważ Pluton progresywny bardzo dziwnie się porusza, o którym będziemy kiedyś sobie rozmawiać. I zwróćcie uwagę, że w naszym 10. sektorze jest Jowisz, a więc mądrość narodu i Wenus. Tą Wenus wykorzystują niektórzy w bardzo nieładny sposób, bo Wenus to finanse i Wenus to także ta świadomość społeczna, którą pecie nam i żebyśmy tylko nie zostali, jak to się mówi, bez skarpety, a w dodatku z dziurą w kieszeni. To trzeba brać pod uwagę bardzo dokładnie i tutaj właśnie na dole mamy Księżyc, który jest w sektorze, no co tu ukrywać, akurat 4, więc to dotyczy nas wszystkich, bo Księżyc to przecież społeczeństwo, to ludzie, to my, wszyscy jak jeden. I gdzie z kolei jest możliwość, Saturnem też możemy nazwać tych, którzy rządzą, więc on jest na osi. Oni się bardzo wahają, w dodatku w tej chwili on jest w retrogradacji, więc też możemy wszystko zrobić, co się nazywa spojrzeniem nowym na nowe życie. To też, bo retrogradacja jednak Saturna zmusza do czegoś, a wiemy, że progresywny Saturn akurat nie, ale Uran jest w retrogradacji, Neptun jest w retrogradacji, Pluton jest w retrogradacji i Chiron jest w retrogradacji, o dziwo, progresywne. To jest bardzo dziwne, ale jednak taka jest rzeczywistość. Czyli progresje też dotyczą. Co oznaczają progresje? Progresywne są małymi tranzytami, no można by było tak nazwać, ale jednocześnie dotyczą naszej psychiki i naszej narodowej, czyli tej zbiorowej, którą tak bardzo ładnie wytłumaczył nam Carl Gustav Jung, bo bez tego nie będziemy umieli spojrzeć na społeczeństwo jako na naród, a naród jako jedność myśli, która jest bardzo ważna, a to jest najważniejsze, żebyśmy mogli w ten sposób, mamy Sejm, w ten sposób mamy Senat i nie tylko, ale także niepokoje i dziwne rzeczy, które nas dotykają i nas frustrują. Progresywnie wygląda to w ten sposób, co bardzo dziwnie, dlatego że w pierwszym sektorze mamy Neptuna, więc lekko trzeba przyznać, że historię albo też obłudę. Można też historię dwojako tłumaczyć, zawsze obracać nią tak, jak jest wygodnie, ale historię, tą prawdziwą, ona jest zawsze zero-jedynkowa i zawsze trafia tylko w jedno, czyli w nas, ponieważ my historię mamy bardzo bogatą, więc w każdym momencie mogą
pewne siły, obrócić ją w taką stronę, jaką im jest wygodnie. Nie, nieprawda. Historia jest tylko jedna i ta historia jest zawsze prawdą. Musimy pamiętać o jednym, tak jak się stało z królewską wiedzą, że odeszła gdzieś ze względu na to, że nie jest to wiedza, tylko umiejętność jakiegoś sobie bajdurzenia. No nie jest to bajdurzenie, jednak nie jest, tylko wskazuje kierunki i wszystkie umysły największe potrafią to robić. Począwszy od to, co już wspominałem o Newtonie, bo to jest największy dla nas skarb, ale także w polskiej almanachu naszej wiedzy wiemy, że Uniwersytet Jagielloński miał jednych z najlepszych na początku astrologów na świecie i to w tym świecie, w którym wtedy była Polska, w którym Jagielloni zaczęli funkcjonować i ta dynastia. Więc trzeba brać to pod uwagę, że my naprawdę mamy doświadczenia dużo, o których będę wspominał w swoich dalszych historiach, ale tutaj jest naprawdę sporo. Naprawdę sporo w progresjach, które są tak szalenie ważne, dlatego że Słońce weszło do 6. sektora. 6. sektor to sektor pracy i ciężkiej pracy, ponieważ Słońce jest, tak jak mówiłem, w Strzelcu. Strzelec to jest wiedza lub też podróżowanie, czy też nauczenie się samego siebie, jak postępować, jak realizować, ze względu na to, że Księżyc znajduje się w Skorpionie, więc Skorpion to psychologia, filozofia, ale także i my. Także, o dziwo, Skorpion ma pewne zasady i potrafi sam uśmiercić siebie, co jest najtrudniejszą rzeczą i najprostszą jednocześnie. Czyli to, co nazywamy nieumiejętnością zrozumienia. Tutaj Skorpion, pamiętajmy o tym, że Plutona mamy na blisko ascendentu i ten Pluton ciągle nami rządzi i nie tylko rządzi, ale rozporządza to wszystko. I to jest najważniejsze, że przywiązanie każdego z nas do własności przede wszystkim tej garści ziemi. To jest najważniejsza rzecz, bo z niej wyrasta zboże, a z tego zboża jest chleb. I to, co jest najważniejsze, o czym zawsze wspominamy, a tutaj trzeba przyznać, że tutaj po drugiej stronie właśnie tego księżyca jest Jowisz i Jowisz mówi o tym wielkim, najważniejszym, czyli o tym, co nazywamy świadomością i skarbem naszej Polski. To, że potrafimy sami sobie dać najwięcej. Jesteśmy dla siebie najważniejsi. I tutaj trzeba brać jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna pod uwagę, że w tym wszystkim są progresje. I te progresje właśnie tutaj, ten tranzyt możemy wrzucić na progresywne jest w środku, czyli ten właśnie, który żeśmy omawiali, a na zewnątrz jest tranzyt, ten, który z 19 sierpnia o godzinie 20:26 się rozpoczął. I tak on wygląda. I teraz przyjrzyjcie się, że tutaj jest Mars. Mars, ascendent tego zdarzenia przechodzi przez Marsa, jest pomiędzy Marsem a Wenus. Mars i Wenus są bardzo istotnymi planetami, dlatego że progresywnie znajdują się w 5. domu. W 6. sektorze już jest Słońce. I to trzeba brać pod uwagę, że tutaj Słońce przechodzi do pracy, do silnej pracy, do myślenia, do postanowień, a w 5. domu, tam gdzie jest rządzenie, jest Merkury, jest Mars
jest Wenus. Te planety są władcami tej sytuacji. Ta sytuacja to przede wszystkim Mars, to wiemy, energia, Wenus, to wiemy, no możemy powiedzieć, że miłość, ale także i pieniądze, i Merkury, który jest nerwem społeczeństwa, tego wszystkiego. Mars też jest w pewnym sensie, no trzeba przyznać, pewną formą munduru wojskowego, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że na ascendencie progresywnym mamy Neptuna, więc świadomie wiemy, jak żeśmy ile ofiar żeśmy popełnili przez te nasze życie od samego początku, czyli od 966. Jak walczyliśmy o tą ziemię, jak żeśmy pilnowali jej, jak pilnowali nasi przodkowie. A jesteśmy dziećmi ich wszystkich. I pamiętajmy jeszcze o jednym, że tutaj właśnie tranzytujące Słońce z Merkurem, to właśnie tego nowiu jest w Lwie. I to jest sektor wodnika. Kiedy jest sektor wodnika, to zawsze coś się zmienia, zawsze jest jakaś sytuacja, więc prawdopodobnie nasza świadomość za parę miesięcy będzie zupełnie inna i czy będziemy zadowoleni, to zależy tylko od nas, jakie popełnimy kroki, jakie świadomie, jak w modlitwie, czy też kontemplacji, czy medytacji zrobimy postępy. Bo to jest jedna z najważniejszych historii, które nas dotykają i które nas prowokują do tego, aby stać się wielkimi postaciami tego naszego życia. I w ten sposób właściwie chciałbym już zakończyć tą moją wypowiedź i tutaj zwrócić uwagę, że jesteśmy w dobrej sytuacji, dlatego że musimy myśleć i nie możemy pozwolić sobie na pewne historie, które przychodzą do nas z zewnątrz, a nie są od wewnątrz. Jeżeli ktokolwiek ma jakiś wpływ na coś, to najważniejsze jest dbanie o nas, czyli o społeczeństwo, bo taka jest prawda, taki jest kosmogram, tak tutaj wypowiada. Jeżeli ktoś uważa, że nie, a stajemy się w tej chwili właśnie tymi, którzy będziemy wybierać lada moment i będziemy mieć możliwość postanowienia lub zwrócenia uwagi, po prostu zwrócenia uwagi, że coś jest nie tak, tym, którzy są na tych stanowiskach ważniejszych, i pokazania nie tyle palcem, co pismem, co dzisiaj mamy internet, przez który sam tutaj prowadzę dysputę. Jest to umiejętność negocjacji najważniejszych, umiejętność prosperowania siłą, jaka jest po prostu w naszym społeczeństwie i w naszym narodzie, który mówi jednym językiem od kilku tysiącleci. Bo stąd jesteśmy i walczymy nie o 966, bo byliśmy tu wcześniej, grubo wcześniej, i wiemy o tym, bo to jest na kolumnie Zygmunta wypisane, ile tu było władców. Też tutaj pokazywałem. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że te sytuacje, które są w ten sposób liczone, że ta pełnia była bardzo podobna w 2005 roku, co już pokazywałem, bo też się znajdowała w Lwie i Wodniku. Ale następnym rokiem jest 86, który też Słońce było właśnie w Lwie, i w 1967 roku, w 1967
i ku następnym latom, datą to jest 48 rok. I także 29 rok, 1929. I następnym rokiem, w którym też była właśnie ta opozycja pomiędzy Słońcem a Księżycem, Słońce w Lwie, a Księżyc w Wodniku, to jest 1891. I żeby było bardziej wesoło tym, którzy grzebią się w historii, ta opozycja również była i bardzo podobna do tej. 1880 rok. Jak możecie, sprawdźcie w Wikipedii. Popatrzcie sobie na te lata, co było w tych latach. Po prostu wpiszcie ten rok. I zobaczycie, co wam wyskoczy. Nie będę tego omawiał, bo nie ma sensu. To wy macie pracę domową odrobić, bo taka jest królewska wiedza. Każdy z was ma inne spostrzeżenia. Może to w waszej rodzinie było, może te daty są datami, powiedzmy, że szczęścia. W tych datach były momenty, kiedy byliśmy entuzjastyczni. Jak to się skończyło? Jak to się zrobiło? To już dalsze są historie, ale tutaj trzeba przyznać, że mamy wiele szczęścia. To, co pokazywałem w poprzednim filmie. Dlatego też zaznaczam tutaj historię bardziej głęboką i bardziej taką tolerancyjną dla naszego umysłu, po to, żebyście wiedzieli, że te daty są wyznaczone przez efemerydy, które są astronomicznymi pozostałością po astrologii dla astronomii, bo są to pozycje po prostu planet na dany dzień, w danym momencie. I ten moment właśnie tej opozycji jest zrealizowany przeze mnie w tej chwili. Więc życzę Państwu po prostu miłej lekcji. Zostawcie sobie ten fragment, spiszcie sobie te daty, wbijcie sobie je w Google i zobaczycie, co wam powiedzą i co wy usłyszycie, jak będziecie czytać, co wam powie wasze serce. Do zobaczenia. I oczywiście pamiętajcie, że to Bóg, honor i ojczyzna jest najważniejsze i z Bogiem. Żebyśmy byli wszyscy razem, żebyśmy nie martwili się o nasze wnuki, nasze dzieci, które są czasami jeszcze nienarodzone, ale możemy im zapisać coś w przyszłości, żeby one cieszyły się, że miały takich ojców, jak my mieliśmy, naszych dziadów wspaniałych. Do zobaczenia z Bogiem. Trzymajcie się cieplutko.